To nagrajmy to. To nagrajmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To Dobra, dzień dobry słuchaj, jeszcze raz. no dzień dobry. Powiedz mi, ile to lat minęło? Kiedy ty byłeś w Playu? Od kiedy się widzieliśmy? Nie wiem, z 30 chyba. Tak. Nie wiem, tutaj ja jestem już 2,5, wcześniej w Brainy 2, no to już powiedzmy, że będzie no z 5 lat, myślę, że tak byśmy się nie widzieliśmy w korpo. A ja cały czas w korpo, w tym samym. Gratuluję wytrwałości. No. Niby otoczenie się nie zmieniło, ale w głowie się dużo zmieniło. No, to o to chodzi, bo tutaj to nie to, co na zewnątrz się liczy, tylko to, co robimy tak naprawdę w środku. No i dobra, powiedz... No. Ale też widziałem, że ty, nie wiem, czy ty byłaś joginką jeszcze jak pracowaliśmy na jednym open space'ie, czy zaczęłaś to robić ostatnio? Nie, wiesz... Ostatnio, w ciągu ostatnich paru lat? Wiesz co, moja historia z jogą jest taka, że ćwiczyłam ją 9 lat temu zaczęłam. Tam gdzieś przypadkowo na siłowni trafiłam na jogę. Oczywiście przeszłam przez wszystko, przez fitnessy, crossfity, zumby, siłownie, trenerów, diety i tak dalej. I w końcu pamiętam, że ta joga, na początku to miał być stretching, bo nie było w tej godzinie żadnego stretchingu, więc mówię, dobra, idę na jogę. Tak mi się to kojarzyło. Pewnie wielu osób się tak to kojarzy. I wiesz co? I podobała mi się najbardziej, to mi się spodobała na tej jodze ta shavasana. Mówię, kurde, jakie to jest zarąbiste, a ja wychodzę spokojna po tej jodze, nie? Że tego mi brakowało jakby w innych zajęciach, tego zatrzymania na koniec. I tak sobie praktykowałam tą jogę. Później po drodze gdzieś tam różne rzeczy jeszcze inne robiłam, takie właśnie znowu fitnessowe. Bo to głównie się opierało na ciele, nie? 8 lat temu głównie chodziło mi totalnie o ciało, jakby w ogóle nie myślałam o głowie, że to jakoś ma wpływ na głowę. Raczej lepiej się po tym czułam, więc mówię, spoko, dobra, chodzę na tą jogę. I ta joga do mnie tak wróciła na maksa po urodzeniu drugiego dziecka. Wtedy to po prostu już chyba się, jak to się śmieje, po prostu naczynie wypełniło przebodźcowaniem, pracą, wszystkim. I wróciłam do tej jogi tak na maksa, na zasadzie, że wpadł pomysł mi na zostanie nauczycielem, bo tak poczułam takie powołanie. I to, że ta joga mi też tak pomogła i wrócić do siebie po tej ciąży, tak i w głowie, i w ciele. No i nie wiem, coś tam się odblokowało. I poszłam i tak naprawdę skończyłam kurs rok temu. Rok temu w czerwcu zostałam nauczycielem. Po drodze jeszcze zrobiłam kiedyś instruktora pilatesu, więc gdzieś mnie tą taką stronę zdrowego stylu życia i ćwiczenia i ciała ciągnęło. I co? I stwierdziłam, że nie zrobię tego samego błędu, który zrobiłam przy pilatesie, czyli wzięłam papier i schowałam go do szuflady. Mówię, nie, dobra, wszystko jedno gdzie tak naprawdę, bo oczywiście ja nie miałam w sobie tej takiej pewności do prowadzenia zajęć, nie? To mi się wszystko podobało, wszystko łączyło, ale jak sobie myślę, kurde, wiesz, no ja pójdę, no przecież ja mało co wiem, no ile taki kurs nauczyciela, to co to jest, nie? Że to jest jakaś tam początek drogi, jak ja w ogóle mogę sobie pozwolić na uczenie kogoś. No i z wieloma rzeczami tak mam, no po prostu, bo teraz sobie zrobiłam galupa i jestem w takim procesie rozwoju osobistego i już wiem, że tak mam, że ja po prostu kocham się uczyć, natomiast minus jest taki tego, że ja cały czas się nie czuję ekspertem, bo wiem, ile jeszcze tej wiedzy jest, nie? I tak nie umiem sobie po prostu pogodzić, że to, co już wiem, to już wystarcza, żeby to mówić komuś, bo to i tak jest dla kogoś dużo. Może dla mnie się wydaje mało, ale dla kogoś jest to dużo. Więc zaczęłam uczyć na siłowni tej jogi. No i ewidentnie mi się tak to odblokowywało w głowie, że po prostu na początku jakieś tam przygotowywanie, oczywiście w PowerPoincie, no gdzie ja będę rysowała, muszę mieć wszystko tutaj narysowane, co mam powiedzieć, pozycja po kolei, przećwiczone to wszystko w domu, połączone z muzyką. Od początku mi się podobała taka joga, świeczka, muzyki, olejki, takie, żeby to było i też dla głowy, dla wszystkich zmysłów. No i tak chyba po pół roku to po prostu tak się przestawiło, że ja przestałam się przygotowywać na te zajęcia. Takie, wiesz, poczułam takie flow. Zaczęłam to mówić od siebie, nie przygotowałam jakiejś takiej medytacji na początek.
I tak mi się to spodobało, a dodatkowo zaczęłam dostawać takie propozycje gdzieś tam na zastępstwa, bo zaczęłam wyjeżdżać też na wyjazdy jogowe. To też było mega wyjście ze strefy komfortu, bo ja zawsze trzymająca się gdzieś tam, albo przyjaciółki, jak i szliśmy gdzieś, albo męża, jak szliśmy na wesele, tylko ty mnie nie zostawiaj tu z obcymi ludźmi. Tak nagle mówię, wiesz co? Ja jadę sama na wyjazd jogowy. Mówię, jak to ty sama jedziesz bez żadnej koleżanki? Ja mówię, nie no, czuję taką potrzebę, jadę sama. I to tak po prostu poszła potem lawina, że ja tak, wiesz, jakoś poczułam się, nie wiem, pewnie w sobie, nawet ciężko mi to wytłumaczyć, czy ta joga, czy co to się zadziało. I czekaj, bo zgubiłam wątek. No dobra, no przestałam się przygotować, jakby to szło wszystko z wnętrza, to prowadzenie jogi. No i później sobie wymyśliłam ten kurs rozwoju osobistego i też mi to pokazało. A, wiem co. Na tym wyjeździe jogowym poznałam dziewczyny z takiego świata warszawskiej trochę jogi, że tak to nazwę. I miałam dużo takich propozycji na zastępstwa, no bo gdzieś wyjeżdżały, miały swoje studia jogi. I zaczęłam prowadzić na tych takich butikowych studiach jogi, takich naprawdę ładnych, wiesz, to się wszystko łączyło, te same osoby powracające, jakaś taka rozmowa, feedback. No i później przyszedł ten kurs rozwoju, ten galup i wyszło mi też, że mam tam bardzo wysoko taką bliskość, że nie dużo ludzi, ale wiesz, chodzi mi, że jak kogoś spotykam, to lubię taką tworzyć relację bliższą i nie lubię takich randomowych osób, które się non-stop zmieniają, nie mam z nimi o czym porozmawiać. No i wyszło, że te zajęcia jogi na tej siłowni, no to jest fajne było, ale nie w tym ta cała joga dla mnie ma sens. No i ostatnio wynajęłam studio, znaczy wynajęłam salę, może tak, na razie wynajęłam salę, zaczęłam prowadzić dla takich swoich znajomych i mam mega z tego przyjemność. Po prostu to, że się spotykamy w takim podobnym gronie, że to do kogoś trafia, że dostaję feedback, że kurde, dawno tak dobrze nie spałam, że co ty zrobiłaś wczoraj na tej jodze. No czuję, że to ma sens, czuję, że się w tym mega odnajduję. No i ta ścieżka roczna, i tak sobie ostatnio doszłam do wniosku, że ta jakby ścieżka roczna i ta siłownia, no to wszystko miało sens, nie? To wszystko do czegoś prowadziło. Nie wiem, co będzie dalej, ale widzę w tym po prostu jakieś takie zielone światło. Pięknie, O no, tak. no wiesz, no, cudownie łączysz te dwa światy, wiesz, że ja cały czas żyję w takim mindsetie, że jest albo korpo, albo otwartość głowy i Mhm. rozwój, a ty jesteś no, chodzącym przykładem, że można to połączyć i to jest piękne. Ja cię No, podglądam wiesz na co? twoich social mediach Mhm. i to, co robisz, to uważam, że to jest no, świetna robota, że wprowadzasz w ten łagodny sposób ludzi, którzy potrzebują tej wiedzy, którzy potrzebują takiego podejścia i podajesz im to w taki sposób, że mogą to łyknąć. To jest no, cudowne. Mhm. No tak, to korpo, znaczy ja w ogóle totalną widzę różnicę, tak jak rozmawialiśmy na początku, że to jest totalna zmiana właśnie w mojej głowie, że niby tak jak ktoś patrzy z boku, to kurczę, pracujesz tyle lat, nic się nie zmieniło, a dla mnie nawet ta praca obecna się, wiesz, przekręciła w 180 stopniach, bo mam inne podejście, no inne też priorytety. Jakby wiem, że wszystko da się rozwiązać. Podchodzę do tego ze spokojem, bo do tej pory, jak sobie tak myślę przeszłościowo, to wiesz, był problem, była blokada w głowie, był stres, były spięte barki, nie było pomysłu, no nie? Bo to wszystko się tak, wiesz. A ta joga i to wszystko doprowadziło do tego, że jest problem, ja sobie siadam, wezmę sobie trzy głębsze oddechy, wszystko da się rozwiązać, są gorsze sytuacje w życiu i szukam rozwiązania, nie? To jest wyzwanie, nie problem. Natomiast to się zmieniło tutaj, nie? Nic na zewnątrz nie zmieniło, bo są ci sami ludzie, a wiesz, a można robić to bez stresu i z przyjemnością. Dobra, teraz mi powiedz ty o sobie, bo ja jestem po prostu przeciekawa, jak to się wszystko zadziało. Co byś chciała wiedzieć? No, jak to się stało, że w ogóle się tam znalazłeś, po pierwsze? I czy to było, czy ten pomysł kiełkował u ciebie, wiesz, jakby od dawna, czy to była jakaś taka nagła decyzja, coś się zadziało? To był zdecydowanie proces. Mhm. To się zaczęło. To się zaczęło i
I jak my się ostatni raz widzieliśmy, jak ja zrezygnowałem z pracy w Playu, potem Mhm. wyjechałem na 2 tygodnie, 2 miesiące wakacji, gdzie pojechałem do Tajlandii. I tam pierwszy raz poczułem, że życie może wyglądać trochę inaczej. Ja tam zobaczyłem, nawet dotknąłem palcem takich ludzi, którzy żyją sobie na wyspie i to jest ich codzienność, że idą sobie rano popływać w oceanie, a potem nie wiem, idą do jakiegoś open space'a, obrobią parę etykietów albo jakiś swój własny biznes i wieczorem spotykają się na zachodzie słońca, siedząc na plaży, grając na handpanie czy innej gitarze i to jest ich życie. I to mi coś przestawiło w głowie, że to jest możliwe. Ja cały czas myślałem, że to jest coś, co ja widzę tylko na filmach, że to jest coś, o czym się słyszy, że ludzie robią, a poznałem takich ludzi i to mi pozwoliło na to, żebym zaczął marzyć o takim życiu. I ja pamiętam, że wracając z Tajlandii, ja wysłałem taką intencję, że ja bym bardzo chciał móc pracować zdalnie. I zapomniałem dodać tej intencji i podróżować. No i potem się Ale wtedy zdarzył. jeszcze, bo to było właśnie, przed pandemią, no. Tak, Okej. no i w związku z tą intencją spełniła się intencja i wszyscy mogliśmy dzięki mnie Kobiety. pracować zdalnie przez jakiś Dzięki. czas. Nie ma za co. Ale w Tajlandii też pierwszy raz trafiłem na tantrę i to było chyba najmocniejsze wydarzenie, które wpłynęło na mnie, które spowodowało, że ja zacząłem myśleć o rozwoju duchowym jako o procesie, w który ja chcę wejść. Że to nie jest coś, co się wydarza samo z siebie, tylko to jest coś, co daje mi konkretną wartość. Wiesz, ja poszedłem na te pierwsze zajęcia z tantry zupełnie nie mając pojęcia, o co chodzi, nie wiedząc, czego ja mogę oczekiwać, a dostałem taki ładunek miłości, taki ładunek tej pięknej energii, że zacząłem myśleć o tym, że moim największym marzeniem jest to, żeby zacząć to podawać dalej. A I powiedz wtedy właśnie, no to powiedz. Mhm, dobra. I wtedy to Dobra, było skończ, nie? zupełnie niemożliwe. No wtedy ja cały czas jeszcze siedziałem w tym mindsetie korpo, że praca, że trzeba wrócić do Polski, że trzeba odrobić swoje na open space i tak dalej, i tak dalej. Ale no, jak popatrzy na to parę lat później, ciąg wydarzeń, który zaczął się właśnie te powiedzmy 5 lat temu, doprowadził do tego momentu, że od paru miesięcy mogę powiedzieć, że jestem nauczycielem tantry i prowadzę zajęcia i spełniłem swoje największe marzenie. To powiedz coś więcej o tej tantrze, bo ja szczerze nie wiem nic. Słyszę gdzieś tam z boku, Mhm, kojarzy mi się jakoś to tak seksualnie, nie wiem czemu, mhm. czy dobrze, czy niedobrze, ale totalnie nie wiem, co to jest. To jesteś, myślę, że w 99% ludzi na świecie. I to, że mamy to skojarzenie z seksualnością, to wynika z tego, że w tantrze nie unikamy niczego. I to jest, Mhm. jak sobie weźmiesz tą taką najstarszą książkę o tantrze, Vigyan Bhairav Tantra, która ma 5000 lat, jak dobrze pamiętam, to tam masz opisanych 112 medytacji, 112 case'ów życiowych, że przychodzi pani do pana i pyta go: słuchaj, ja mam problem i pan zamiast mówić jej to weź zrób to on mówi: słuchaj, tu jest taka medytacja, zrób sobie tą medytację i dostaniesz odpowiedź na swój problem. I wśród Mhm. tych 112 medytacji jest, zdaje się, 8, które gdzieś tam dotyczą seksualności. I teraz możesz sobie wyobrazić, że w czasach
wiktoriańskich, kiedy Anglicy kolonizowali Indię, kiedy ludzie, kiedy ci naukowcy tamtejsi byli no, dość spięci, możemy powiedzieć, że to były czasy, kiedy dziewczyny chodziły w sukienkach do kostek, no bo jak już zobaczysz że dwie kostki, no to wiadomo, gdzie te nogi się kończą. To już jest zbyt odważne. I w tym mindsetie oni trafili na teksty, które mówią o seksualności. To oni przykleili do tego metkę, że to jest kult seksu. I ta metka niestety funkcjonuje do dzisiaj. I są też skrzydła tantry albo odłamy, które zajmują się tylko seksualnością, ale to też nie można powiedzieć, że to jest tantra. Bo jak sobie wyobrazisz, że coś ma parę tysięcy lat tradycji, no to tych odłamów tam trochę jest. Ale w tej autentycznej tantrze, jak mówimy, wszystko opiera się na medytacji. Kiedy przyłożysz taką medytacyjną świadomość do czegokolwiek, to może być do jedzenia, to może być zabawa z dzieckiem, to może być chodzenie boso po trawie, to staje się twoją medytacją i dzięki temu zaczyna się jakiś proces w twojej głowie, który pomaga ci zmierzyć się z tym, co się dzieje dookoła ciebie. I okej, jest ta kwestia seksualności, ale to w zasadzie możemy powiedzieć, że to jest wszystko, co się dzieje w obszarze pierwszej czakry, to są te zwierzęce instynkty, to jest seksualność, to jest to, żeby czuć się bezpiecznie w swoim ciele. I przez to musimy przejść. To jest często, jak idziesz na zajęcia z tantry, to często one gdzieś tam na początku zaczynają od seksualności, bo większość z nas ma stagnację w pierwszej, drugiej czakrze i dopiero w momencie, kiedy uruchomisz pierwsze czakry, no wtedy twój kanał centralny zaczyna trochę lepiej działać i jesteś w stanie pracować na kolejnych poziomach. Okej, a powiedz mi, bo mówisz o medytacji, to jak wyglądają na przykład takie pierwsze zajęcia? Pierwsze zajęcia... Albo w ogóle zajęcia, bo nie wiem, czy to jest jakiś taki cykl, że ty przechodzisz o jakichś poziomach, czy to jest po prostu, To, wiesz, dużo z tego, co my oferujemy na zajęciach, to są medytacje Osho. Nie wiem, czy kiedyś miałaś okazję uczestniczyć na przykład w medytacji dynamicznej Osho. nie. Tam masz, przede wszystkim Osho wyszedł z koncepcją, że medytacja polegająca na tym, że siedzisz po turecku i próbujesz uspokoić umysł, to się bardzo fajnie sprawdzało w Indiach parę tysięcy lat temu, kiedy ludzie nie mieli tych tysięcy bodźców, które mają dzisiaj. I on zaproponował, że żeby łatwiej nam było uspokoić umysł, to my musimy najpierw aktywizować nasze ciało. I większość medytacji proponowanych przez Osho, czy przez jego później społeczność, to są medytacje, które bardzo mocno angażują ciało, które angażują oddech, które często prowokują cię do wydawania różnych dźwięków, do mantr i w tantrze masz 3 filary. Masz właśnie oddech, dźwięki i ruch. I kiedy połączysz te trzy elementy w medytacji, to jesteś w stanie wejść głębiej, jesteś w stanie zrobić trochę więcej dla swojej głowy i dla swojego ciała. I przykładowo, jak sobie robisz tą medytację dynamiczną Osho, to zaczynasz od breathworku, masz 10 minut intensywnego oddychania w bardzo specyficzny sposób, który później powoduje to, że ty uzyskujesz dostęp do bardzo różnych emocji, które są w tobie. Potem masz fazę katarzis, kiedy te emocje jesteś w stanie w zdrowy sposób z siebie wyrzucić.
Potem masz coś, co można nazwać cardio, bo skaczesz przez 10 minut, ale skaczesz wykrzykując mantrę hu Mhm. i lądujesz na piętach, na całych stopach. Możesz sobie wyobrazić, że to tworzy falę, która schodzi się w twojej pierwszej czakrze i z jednej strony z dołu przychodzi uderzenie o glebę, z góry przychodzi ten dźwięk hu i to jest masaż pierwszej czakry, który robisz sobie radośnie podskakując i to aktywuje ten obszar. Potem Okej. masz fazę ciszy, kiedy skupiasz się na tym, co się właśnie wydarzyło. I masz kolejne 15 minut i robisz to na stojąco. Stania w spokoju, a potem na koniec masz 15 minut celebracji przez taniec. I to się, Mhm. to się zamyka w godzinnej medytacji i jesteś w stanie, no to jest chyba jeden z najpiękniejszych sposobów, jakim można zacząć dzień. Jest to bardzo, bardzo aktywne. Czujesz się potem naładowana niesamowicie, emocjonalnie zrównoważona, szczęśliwa. Nie, no to jest jeden z takich największych prezentów, jaki ja dostałem, że nauczyłem się tej medytacji. Okej, E, ale to nie rozumiem, to nie tylko na tym tantra polega, tak? Bo to jest jakby jeden z... To jest jedna z setek medytacji, jakie możesz zrobić. To jest Okej. poza tego typu medytacjami, powiedzmy, mamy dużo medytacji, które robimy w parach. I to też może się kojarzyć, że to znowu z tą całą seksualnością, Mhm. ale też no, przede wszystkim takie podstawowe zasady, jakie mamy u nas w szkole, to że na zajęciach jesteśmy ubrani Okej. i nie ma seksu w sali grupowej. Mhm. I co nie jest takie oczywiste w niektórych Aha, okej. szkołach. Także są medytacje, w których pracujemy z partnerem. Czasami jak mówię o tych medytacjach, to one nawet nie brzmią jak medytacje, bo są medytacje, w których patrzysz sobie w oczy przez 10 minut. Mhm. Potem przechodzisz do łagodnego tańca. Jest taniec, który nazywa się Latihan, który polega na tym, że wyczuwasz energię, która jest w powietrzu i się jej poddajesz. Że to jest taniec, który nie ma kroków, który jest Taki często bardzo... intuicyjny trochę. I to jest taniec intuicyjny, tak. To jest Mhm. taniec, w którym nie masz pojęcia, jaki będzie twój kolejny ruch, ale Ale to możesz jest z to zrobić zamkniętymi oczami, czy... w różnych strukturach jest różnie. Zwykle, jeżeli robimy latihan, który jest, powiedzmy, latihan statyczny, gdzie się nie ruszasz po sali, no to możesz mieć zamknięte oczy, ale czasami zachęcamy uczestników, żeby wykorzystywali całą przestrzeń, to wtedy powiedzmy, że półotwarte oczy są przydatne, żeby nie wpaść na kogoś. Ale to jest, Mhm. ale to jesteś w swoim filmie i to jest tak, że zwykle nie wchodzisz w interakcję z innymi, chyba że właśnie robisz tą medytację z partnerem, gdzie mamy to się nazywa Satyam Shivam Sundaram medytacja, mm, gdzie w jednej z faz właśnie to jest coś jak zmysłowy kontakt improv, ale w dużo, dużo bardziej łagodnej formie, gdzie po prostu jesteś jak Tak? Nie wiem, pióro? nie, jak się po polsku mówi seaweed, Baletnica? Nie. trawa morska, Aha, okej, okej. wodoro, wodo, Czyli wodorost, porusza...
Także, że jesteś, poddajesz się Poruszana przez... Tak, tak, tak. Wiem, o co ci tym chodzi. energiom, które gdzieś są, jeżeli nie wierzysz. A powiedz mi, a kto głównie, albo co jakby, wiesz, uczestnicy mówią, co im to daje? Czy to jest taka jakaś forma uwolnienia, czy nie wiem. Bardzo fajne pytanie. To, co ja obserwuję, uczestnicząc w tych zajęciach przez ostatnie parę lat, to jest takim najprostszą rzeczą, którą dostajesz po tych zajęciach, jest szczęście. Że ludzie wychodzą szczęśliwi, autentycznie szczęśliwi i to jest taki ładunek szczęścia, który zostaje z nimi na dłużej. To jest bardzo często ludzie zaczynają otwierać się na siebie i na innych. To jest, takim moim prywatnym kinkiem jest patrzenie ludziom w oczy na początku retreatu i na końcu retreatu, gdzie to są zupełnie inne oczy. I ludzie często, jak przychodzą nowe osoby do tantry, to często są właśnie bardzo zamknięte, że na początku nawet nie mają odwagi, żeby utrzymać kontakt wzrokowy z innymi uczestnikami, a po całym Znaczy, to jest dniu... mega trudne moim zdaniem. Ten kontakt wzrokowy i siedzenie naprzeciwko siebie. Dla mnie, ja to miałam na mindfulnessie. To Dla jest mnie jest to mega trudne. statystycznie dyskomfort pojawia się po 3 sekundach patrzenia w oczy, no bo to jest pokazanie całej siebie. Dokładnie. To jest dokładnie przeciwność tego, co wymaga od nas praca w korpo na przykład, żeby nie pokazać tego, kim ty jesteś naprawdę, nie pokazać swoich emocji. Nie wiem, mi się zdarza wypłakiwać oczy w czasie takiej sesji, jak ja widzę piękną osobę, która jest naprzeciwko mnie. I to jest, to otwiera, no, jak patrzysz komuś w oczy z odległości, nie wiem, paru 10 centymetrów przez, nie wiem, 3 minuty, czasem 10 minut, tam się nie ma gdzie schować. To jest, Tak. to jest, to jest piękne, jeżeli jesteś do tego przyzwyczajony, ale na początku to powoduje dyskomfort. Ale właśnie Ale mnie to zastanawiało, wiesz, bo czy to jest tak, że to jest dyskomfort, bo właśnie siebie otwierasz, czy to jest też tak, że ty totalnie widzisz tą drugą osobę i przejmujesz jej emocje, bo ja miałam takie doświadczenie na tym mindfulnessie, to było jedno też z ćwiczeń i siedziałam z dziewczyną i po prostu mi ciekły łzy, ja nie umiałam się powstrzymać, wiesz, i ona mi dopiero po tej sesji powiedziała, że jakiś taki bardzo ważny moment jej w życiu, że nie wiem, czy ona została zwolniona, no nie powiedziała do końca, ale coś tam było z pracą i że ona bardzo przeżywa trudny czas teraz i po prostu te całe emocje, wiesz, patrząc tylko w oczy, były we mnie, nie? Mi się lały łzy i jej tak samo. I sobie myślę, coś się dzieje w ogóle, wiesz, moja głowa nie chciała tego przyjąć, mówię, nie, ja stąd wychodzę, w ogóle, co ty robisz? Ale co w To tym był złego? szok. Co w No, tym złego, że dokładnie, wiesz, wiesz, że że ty przejmujesz. Właśnie to nawiązuje do tego, że wydaje mi się, że dlatego jest nam to ciężko robić, bo to blokuje nas ta głowa, nie? Czy to yoga, czy to tantra, tak mi się wydaje, że ludzie przychodzą i sobie myślą, kurde, a może to nie wypada, wiesz, po prostu ten taki krytyk się włącza i taki racjonalność i taka nieumiejętność zejścia z głowy w ciało, nie? No bo to trochę o to chodzi, żeby na tych, wydaje mi się, medytacjach jogi, żeby zejść z tej takiej realności w te uczucia i czucie. tak, no, tantra uczy. Jedną z rzeczy, która dla mnie była chyba takim największym przełomem, to jest to, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Że wszystkie emocje są potrzebne. Że to jest jak pogoda, wiesz. To nie może być tak, że zawsze jesteś radosna, bo jeżeli zawsze ci świeci słońce, no to powstaje pustynia. Potrzebujemy różnych stanów emocjonalnych, żeby doświadczać życia w różny sposób. Trochę jak potrzebujemy różnych przypraw, żeby smakować jedzenia, doświadczać różnych typów. No tak, Inaczej no dzięki temu
dzięki temu też tak moim zdaniem uczysz się doceniać, nie? Bo jakbyś miał cały czas słońce, to nigdy byś nie docenił tego słońca. Jak nagle jest To, deszcz, jest zimno, to później jak wraca słońce, to mówisz, kurczę, no super, super, tęskniłem. to Albo też jest odwrotnie, nie? Tęsknisz prawda, za deszczem, no. ale czasami możesz dojść do takiego etapu, że przychodzi ci deszcz, ty bardzo kochasz słońce, ale przychodzi deszcz i mówisz, wow, deszcz też jest piękny, deszcz też jest Mm. potrzebny. Ja pamiętam, e, to nie zdarza mi się często jeszcze niestety, ale pamiętam chyba pierwszy raz, jak mi się świadomie to zdarzyło, to był moment, kiedy ja postanowiłem, że kończę współpracę z Brainly. Kiedy to był właściwie już moment zakończenia, kiedy ja zrobiłem ostatniego calla z moimi zespołami, które tam zbudowałem. I ja poczułem bardzo duży smutek, bo poczułem, że kończy się etap, który ja bardzo lubiłem. Ja bardzo lubiłem pracę w Brainly. I miałem takie popołudnie, kiedy e, leżałem sobie w hamaku i czułem smutek. Ale udało mi się wejść na taki poziom, że trochę do trzeciej perspektywy, że zobaczyłem, to jest smutny Bart. Jak fajnie, że on jest smutny, bo to też jest okej. I ja zacząłem się cieszyć z tego, że jestem smutny. I A powiedz mi, mhm. a ty już byłeś wtedy na Bali? Tak, tak, tak. To już było Okej, tutaj. czyli ty w trakcie, czyli w pandemii wyjechałeś, tak? Wtedy, kiedy była praca zdalna? Tak, ja wyjechałem na 3-miesięczne workation tutaj. Mhm, I, mhm. i w trakcie tego pobytu postanowiłem, że nie wracam. Ale ty nie chciałeś tego łączyć, czy stwierdziłeś, że musisz się jakby 100% zająć czymś innym? Trochę pomogło mi polskie prawo pracy, które nie Okej, pozwala na pracę poza Polską dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli pracujesz na etacie. okej. Em, Ale też ja poczułem, że praca 9 to 5 to nie jest mój cel życia, że to jest. Mhm. To był ciekawy etap parę lat temu, ale w tym momencie to jest dalekie od tego, czego ja oczekuję i dalekie od tego, co ja bym chciał dawać z siebie pracodawcy. Bo jednak to jest, to, to, Okej, to, okej. to jest dawanie 8 godzin przynajmniej z twojego dnia komuś, czemuś, co jest, daj Boże, zmienia świat w jakimś fajnym kierunku, ale to nie było na tyle bliskie, jak to, co robię teraz. Mhm. Okej. A powiedz mi, jak teraz wygląda twój dzień? Pracujesz gdzieś jeszcze oprócz tego, czy już w 100%? Skupiam się przede wszystkim na tym, żeby w tym momencie właśnie mam 100% skupienia na projektowaniu retreatu, który będzie za 2 tygodnie. Także przygotowuję to, co chcę powiedzieć, przygotowuję ćwiczenia, przygotowuję medytację, szukam muzyki i to na tym spędzam większą część dnia. Poza tym też pracuję z klientami 1 na 1. To był mój główny projekt przez ostatnie miesiące, zanim jeszcze zacząłem robić grupy z tantrą. I to jest, Mhm. Ale to, 1 na 1 też w tantrze, czy 1 na 1 tak coachingowo? Bo coś kojarzę tak coachingowo, że E, też działałeś. głównie coachingowo, albo do tej pory coachingowo, teraz wprowadzam już elementy tantry do tej Mhm. pracy właśnie 1 na 1. I to też jest powiedzmy, że praca. Ja bardzo dużo wziąłem z doświadczeń z korpo. Okej. Ten coaching, który robię, jest dość nietypowy, bo
dzięki pandemii nauczyłem się robić warsztaty online. Bardzo dużo Mhm. problemów rozwiązywaliśmy w formie właśnie warsztatów online. I to, co robię teraz z moimi klientami, to są warsztaty 1 na 1, Mhm. które sobie robimy na Miro, gdzie czasem wykorzystujemy te same narzędzia, które ja wykorzystywałem do rozwiązywania problemów dla moich byłych pracodawców, to teraz je aplikuję do rozwiązywania problemów osobistych i genialnie się sprawdzają. Część narzędzi Okej, czyli wziąłem 1 do 1, część zaprojektowałem od zera i mhm. pracując wizualnie, gdzie mój klient widzi dokładnie, co mówi, ty też pamiętam, że uczestniczyłaś w wielu warsztatach jeszcze jak pracowaliśmy razem, to wiesz, że jak poprosisz kogoś o sformułowanie myśli tak, żeby można było ją zapisać na jednym post-icie, no to już To jest to trudne. to jest trudne, ale dzięki temu wyciągasz esencję. Mhm. I teraz robiąc to samo na warsztacie, pracujemy wizualnie i przez taki visual coaching bardzo, bardzo fajnie rozwiązujemy problemy. Kiedyś ci mogę pokazać, Ale jak to właśnie to działa. jest, no właśnie, bo to mnie ciekawi, to jest coaching typu taki rozwojowy, że ludzie chcą coś zmienić i wtedy się zgłaszają, czy to jest jakiś typ doradztwa, czy to jest właśnie powiązane z wyjazdem na Bali? To, to, zde- to zależy. Mm, Okej. Ja, ja, Moje ja, ulubione słowo. To tak. zależy. Ja zaczynałem od pomocy ludziom, którzy chcą przyjechać na Bali, ale Mhm. bardzo szybko, po kilku miesiącach zrobiłem pivota, bo okazało się, że to nie są ludzie, z którymi ja chcę pracować, że bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy myśleli o przeprowadzce na Bali, oni byli w trybie ucieczkowym, takim, że zakładali, że ja się przeprowadzę na Bali, to wszystkie moje problemy automatycznie się rozwiążą, I że ja nie muszę wszystko. wkładać w Mhm. to żadnej pracy. Mhm. I część klientów, z którymi pracuję do dzisiaj, rozmowa zaczęła się od tego, że słuchaj, ja bym chciała przyjechać na Bali. To powiem, okej, dobra, ale może zacznijmy pracę już teraz, żeby to naprawdę zadziałało. I to wtedy ma sens. Ale Mhm. formuła jest bardzo różna zależnie od klienta. Ja mówię, że ja mam najlepszą pracę na świecie, bo ja pomagam ludziom spełniać marzenia. I teraz Mhm. w zależności od tego, jakie masz marzenie, to możemy znaleźć do tego odpowiednią drogę. Część, Okej, czyli taki trochę coaching, tak? To to, się chyba to nazywa jest, coaching, to nie po jest, to prostu. jest coaching, tak. Mhm. Też jest wiele odmian i smaków, ale tak, no to ja to wprost nazywam coachingiem. Mhm. Czyli i coaching, i tantra, i po prostu łączysz to, no bo w sumie, żeby odkryć swoje marzenia, trzeba się połączyć ze sobą, nie? A co innego daje połączenie ze sobą, jak nie medytacja. Mhm. No, Super. czasami to są bardziej przyziemne rzeczy. Czasami pracujemy bardzo na poziomie umysłu też, bo przychodzą do mnie ludzie, którzy mają, stoją przed bardzo, bardzo ważnymi wyborami, takimi, że planują zmienić życie. I Mhm. najczęściej to są dwa case'y. Albo rzucenie pracy i wyjechanie w Bieszczady przysłowiowe, Mhm. albo zakończenie toksycznej relacji romantycznej i wtedy jak będzie wyglądało życie, jeżeli taka osoba podejmie decyzję, że chce kontynuować to życie bez obecnego partnera. Mhm. I do tego zaprojektowałem warsztat, który w ciągu 2 godzin jesteśmy w stanie przejść przez bardzo konkretną, rzeczową analizę elementów, których się boimy, z, zidentyfikować
najmniejsze jednostki, które mogą się wydarzyć negatywnie, potem je albo zniwelować, albo zmniejszyć intensywność, a potem idziemy dalej przez analizę konsekwencji, na przykład co się wydarzy z tobą, jeżeli ty tej decyzji nie podejmiesz. I wtedy się dzieje najwięcej magii, kiedy, To jest kiedy, kiedy, najlepsze kiedy, zdarzenie. kiedy klient widzi, dobra, to co się wydarzy ze mną, jeżeli ja nie podejmę tej decyzji i na przykład zostanę pracując na wypalającym etacie jeszcze 3 miesiące. Dobra, a co jeżeli będziesz pracował na tym etacie jeszcze 3 lata? A co jeżeli jeszcze 5 lat będziesz pracował w tym samym open space? I to jest wejście w taki proces pomaga często uświadomić, że to może lepiej ja podejmę decyzję, żeby spróbować czegoś innego. Ja teraz, tak jak mi to powiedziałeś o tym, co się jeszcze stanie, to ja jestem właśnie przed takim szkoleniem, na którym przeczytałam ostatnio, co będziemy robić i jedną z rzeczy jest pisanie swojego nekrologu. Wow. Także to będzie moim zdaniem takie, wiesz, takie zderzenie, żeby sobie uświadomić, że to się kiedyś kończy i czy to jest tak naprawdę najlepsza ścieżka dla ciebie, nie? Którą ty wewnętrznie chcesz, a nie wpadłeś jak chomik w kołowrotek i biegniesz, bo nie masz czasu zatrzymania, żeby pomyśleć, czy to jest w ogóle twoje. Także to jest dla mnie odkrycie w ogóle, taki rozwój osobisty i coaching. Wydaje mi się, że, no nie wiem, ja pochodzę z takiej rodziny, że nikt o tym nigdy nie mówił, nikt tego nie robił, tego w ogóle nie było. Jakieś spotkanie z terapeutą, to w ogóle ktoś jest, już naprawdę musiał być, wiesz, nieźle szurnięty, żeby pójść do terapeuty. Więc nie wiem, może ja jestem w takiej bańce, bo ta yoga i to wszystko mnie spotyka, ale trochę mi się wydaje, że ten świat idzie w taką, jak to powiedzieć, może nie autentyczność, ale takie zrozumienie siebie, nie? Że kiedyś tego nie było, że po prostu całe życie w jednej pracy ty musisz wytrzymać, byle do emerytury, a później na emeryturze się okazywało, że straciłeś całe życie na tym, czego w ogóle nie lubiłeś. Także jakieś takie momenty oświecenia dla mnie są niesamowite. I się zastanawiam, czy każdy to ma, czy to wie właśnie wiek, że jest jakiś taki wiek, w którym ci to przychodzi, czy nie wiem. Myślę, że jeszcze na pewno ludzi, którzy ja mówię, budzą się, jest coraz więcej i to nam rośnie wykładniczo i to jest cudowne. Ale jesteśmy cały czas w wielkiej mniejszości i to też jest okej, tak naprawdę, bo każdy ma swój czas, każdy ma swój moment. Nie wszyscy tego potrzebują, niektórzy dojdą do tego za jakiś czas i to też jest ich droga. Także ja tutaj jestem daleki od tego, żeby oceniać kogoś, czy nawet być smutnym, że jeszcze nie wszyscy są na tej ścieżce, bo to się wcześniej czy później wydarzy. No jedni to stłumią, drudzy za tym pójdą, nie? To pewnie wiesz, zależy od tego, na ile jesteś, nie wiem, na ile do ciebie z tobą to rezonuje, no. Że tak powiem, to słowo, które na początku wydawało mi się dziwne, teraz sama je mówię, nie? Bo po prostu w tym takim świecie medytacyjnym rezonuje, jest bardzo powszechnym słowem. Tak, jest dużo słów, które mi nie chciały przejść przez gardło przez długie lata, a teraz Sam ich używasz. z radością, wiesz, mówię o tym przy śniadaniu, nie? Także to jest no znowu język to też jest to, co nas bardzo mocno kształtuje i w dużym stopniu też ogranicza. Bo jak sobie popatrzysz na to, że język jest nowością, powiedzmy, że korzystamy, ile lat korzystamy z języka, nie wiem, 10 000, 20 000 lat, nie? A wszystko, co było przedtem, to odbywało się z wykorzystaniem tylko obrazów tak naprawdę. Instynktów jakichś, tak, obrazów, instynktów, no.
i że my językiem nie jesteśmy w stanie opisać wszystkiego, co się dzieje dookoła nas jeszcze i myślę, że nigdy nie będziemy. I dobra, ale to myślę, że wchodzimy trochę głębsze tematy w tym momencie. A jeszcze mnie nurtuje jedno pytanie, bo jakby jesteś tam na Bali, stworzyłeś też jesteś w takim swoim świecie, a czy od tego czasu, którym zajmujesz się tantrą, czy w ogóle wracałeś do Polski, jak takie zderzenie z takimi ludźmi, którzy znali cię wcześniej? Czy wiesz, czy jakby się tym, jakby, nie wiem, myślisz o tym, co ktoś myśli, czy w ogóle się tego wyzbyłeś? Ja nigdy nie wyjechałem z Bali. Znaczy Mhm. byłem na Jawie, także nigdy nie wyjechałem z Indonezji od kiedy tu przyjechałem. Wiesz, no, ja żyję dość innym życiem, wiesz, no ja od 2,5 roku nie miałem na sobie butów na przykład. No, Wspaniale. e, ale to życie w tej bańce, no bo to oczywiście to jest bańka, daje mi bardzo dużą swobodę do tego, żeby nie myśleć, co ludzie pomyślą. Bo Mhm. to jest inny świat, to jest inny świat, ale to jest inny świat nie tylko wynikający z geografii, nie tylko dlatego, że to jest druga półkula, to jest inny świat, dlatego że Ludzie są inni. myślenie jest inne. Tak, tak, to jest. Czyli tam to jest normą, tak? Tam to jest normą, to nie jest... Wiesz, no, ja uwielbiam Ubud, to miasto, gdzie mieszkam, bo to jest chyba jedno z niewielu miast na świecie, gdzie duchowość i rozwój osobisty jest mainstreamem. Mhm. I jeżeli tutaj nie robisz jogi, jeżeli nie odżywiasz się zdrowo, jeżeli nie pracujesz nad sobą tak naprawdę, to ciężko jest ci pogadać z kimś, jak się spotkacie na kawę, bo tutaj no, wszyscy są w tej bańce. Oczywiście jest też masa oszołomów, ale też to wszystko jest w ramach tego obrazka, którym właśnie można nazwać rozwojem osobistym. Mhm. Mhm. Czyli nie miałeś takiego zderzenia, a na przykład jakiś taki, nie wiem, feedback od rodziny, od znajomych, czy w ogóle się Znaczy, odciąłeś? nie odciąłem Możemy się. to wyciąć później. Nie odciąłem się od nikogo. Z rodzicami rozmawiam częściej niż jak mieszkałem w Warszawie. A znajomi, z którymi nie rozmawiałem na przykład od lat, kiedy widzą, co się u mnie dzieje właśnie na Instagramie, to często mówią: wow, co się z tobą stało? Mhm. E, Jak to co zrobić? co zrobiłem, tak. Czasami to, co bardzo często słyszałem w pierwszym roku, to ludzie mi bardzo mocno gratulowali odwagi. To był chyba taki top wszystkich komentarzy, które dostawałem. Chyba ja też byłam jedną z tych osób. Możliwe, tak. I ja chyba ci też odpowiedziałem, że to nie jest prawda, że Mhm. ja wcale nie jestem, że ja nie zrobiłem tego z odwagi. Mhm. Ja to zrobiłem ze strachu. Ja mówię, że strach jest moim superpowerem. I ja się po prostu bardziej bałem, że ja skończę w życiu, które mi nie daje szczęścia. I ten Mhm. strach mnie przyprowadził tutaj i dał mi siłę do tego, żeby sięgać po marzenia i wierzyć w to, że one się spełniają. No powiem ci, historia dla mnie niesamowita, no bo ja wciąż mi się wydaje, że to jest, no to jest takie, wiesz, wyjście z tego takiego stereotypu, nie? Jakiego jesteśmy nauczeni, że jakby postawić totalnie na siebie, na swoim, nie robić tego, co robią wszyscy, e, i żyć tym, że to raczej ja jestem akurat na takim etapie, że
Zbieram w sobie taką odwagę. Podoba mi się to bardzo. Pewnie jakbym była, przecież nie wiem, czy tak by było, ale jakbym była może sama, to już bym tak zrobiła, nie? Gdzieś Mhm. tam jeszcze jest rodzina, dzieci, e, to gdzieś też mnie tak, może nie, to źle zabrzmi, że stopuje, ale no jakieś mam rozkminę jeszcze nad tym wszystkim. O Mamy tak. jedną z najlepszych szkół na świecie na Bali. Nazywa się Green School, możesz sobie wygooglać. Mhm. Jest to jedna z. I jeżeli miałbym dzieci, to moim marzeniem byłoby, żeby wysłać dzieci do tej szkoły. To jest to, co tam się dzieje, to jest po prostu szkoła like Montessori, Montessori do potęgi. No, E, no rozumiem, że oni pewnie po prostu liczą ziarenka piasku, że tak sobie mogę to wyobrazić, co mi się mega podoba, bo moje dziecko jest teraz w wolnym przedszkolu, mhm, gdzie wiesz, bez różnicy na pogodę chodzą i robią szałasy do lasu, nie? I uczą się mhm. liczyć na gałęziach, co Wow. dla mnie jest wspaniałe, lato całe no, chodzą na boso, do kiedy tylko Mhm, mogą. mhm. I Super. dla mnie to mega rozwija, bo to rozwija wszystkie zmysły, nie? A po drugie są zdrowi i mają zdrowe ciała, no bo te ciała są cały czas w ruchu, Mhm. co też ich dużo uczy. No słuchaj, no myślę o takim w ogóle wyjeździe trzytygodniowym, miesięcznym z dziećmi. Badaj. No właśnie, a jak jest pogodowo, powiedz mi, bo miałam to sprawdzić, ale jak już mam cię na żywo, to się zapytam. Jak jest pogodowo tak zimą? Jaki to jest dobry moment na odwiedzenie Bali? Jakieś, nie wiem, są pory pewnie deszczowe kiedyś. Teoria mówi, że od października do marca, kwietnia jest pora deszczowa. Okej. I, tak, no w tym czasie jest więcej dni deszczowych niż w porze suchej, ale to też nie Mhm. jest tak, że zaczyna padać w październiku, a kończy w maju. To jak przyjedziesz w polską zimę, to jesteś w stanie trafić jeżeli przyjedziesz na 3 tygodnie, to może być tak, że przez tydzień, półtora będzie padać. Zwłaszcza jeżeli będziesz w Ubud, no bo ja też jestem mocno spaczony, że dla mnie bez sensu jest przyjechać na Bali i nie być w Ubud. Mhm. E, a Ubud jest trochę bardziej w górę i u nas trochę więcej pada niż na wybrzeżu. Okej. Ale i tak warto, no bo to znowu jak bardzo ci zależy na słońcu, to idziesz na wybrzeże i tam masz 50% większą szansę, że będzie słonecznie. A jak Mhm. jesteś w Ubud, to te zajęcia są indoor najczęściej i to nie ma Okej. wielkiego znaczenia. Mhm. I jesteś w stanie znaleźć sobie i drogę do tego, żeby fajnie spędzić czas, no i wejść w tą społeczność, bo to jest wielka wartość tego miejsca, żeby poznać ludzi, żeby zobaczyć, żeby właśnie dotknąć palcem tych ludzi, którzy już zrobili ten krok i zmienili swoje życie. No właśnie myślę, wiesz, jeszcze pomyślę, bo może bym to połączyła z jakimś takim kursem jogi. Nie? Wiem, że tam dużo się dzieje na Bali jogi i kursów fajnych, więc może byśmy przylecieli wszyscy, ale ja bym po prostu to wykorzystała te 3 tygodnie na kurs, chociaż to wiem, że byłoby mega intensywne dla mnie. Zobaczymy. No jest taki plan, także będę się jeszcze odzywać, Mhm. żebyś mi tam może podpowiedział, wiesz, jak to tam opogarniać i gdzie Z najlepiej. przyjemnością. Dawaj znać No i fajnie byłoby się spotkać w ogóle, nie? Po tylu latach no na żywo. pewnie. Może się wybrać na tą tantrę też, zobaczyć. Przyjedź, zrobimy, Ej, zrobimy, zrobimy warsztat, a w przyszłym roku mhm, będę w Polsce czerwiec, lipiec jakoś i planuję też mhm. zrobić warsztat w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. Także też No to super. będzie okazja. No to fajnie. Czyli będziesz teraz łączył trochę Polska, trochę Bali. Tak, tak. No planuję odwiedzić rodziców i przy okazji zrobić małe tournée po Polsce i pokazać Mhm. to piękno
którego doświadczam tutaj na co dzień. A powiedz, takie warsztaty to jest tak cały dzień, to są kilka dni, to jest Naj, wyjazdowe? najczęściej 2 dni. Myślę, że to, co będę robił w Polsce, to będzie, zobaczymy, albo 1, albo 2 dni. Bo to jest, no żeby zanurkować, no to potrzebujesz trochę więcej czasu. Ale tak myślisz, żeby to zrobić, że wiesz, na zasadzie 8 godzin jakoś tak, czy to bardziej jakieś miejsce wynajęte na całe 2 dni, żeby wiesz, jakaś taka integracja z ludźmi, żeby to połączyć w taki retreat prawdziwy? Jeżeli tylko znajdę takie miejsce, no to właśnie taki prawilny retreat, gdzie jedziemy, izolujemy się od świata na 2 dni i nurkujemy w głąb siebie. Tak No bardzo to jak się odezwij wykłada. się, bo znam fajne, bo jeżdżę Super. na trochę wyjazdów jogowych. Może pomyślimy, może to połączymy z jogą, słuchaj. Słuchaj, czemu Bo mi nie? się Pewnie. marzy zrobić wyjazd jogowy, ale jeszcze nie mam na to jakby, nie wiem, odwagi, przestrzeni, cały czas po prostu jakieś nowe kroki i ja tak powolutku, nie? Powolutku do przodu, więc może to będzie fajny pomysł. Jestem za. Wchodzę w to. Dobra. Dobra, słuchaj. Super było Cię Lecę, zobaczyć. miło było. Zgadamy się później jeszcze. Pewnie. Trzymaj się. Do Trzymaj się. zobaczenia. Pa, 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 pa.